tym odcinku Pokazujemy miasto Ermopoli na wyspie Syros. poznajemy pana Thanasisa, Wchodzimy na szczyt wzgórza Anosyros. i oglądamy oryginalny obraz El Greca. A my jesteśmy w Ermopoli, stolicy, w zasadzie stolicy całych Cyklat na wyspie Syros. No i co? Stanęliśmy w porcie, a w zasadzie w mieście. Pełno ogródków kawiarnianych, więc na kawę mamy tak z pół metra. Marina jest w centrum miasta, więc jest skwar, chaos. No, ale to ma też swój urok. Tutaj w porcie jest taki bardzo miły pan Thanasis, Harbor Master. Codziennie ma maseczkę dopasowaną do reszty stroju. Bardzo elegancki, opalony, w ciemnych okularach, no w ogóle Grek pełną gębą. No i ma jeszcze spodenki, koszulę i buciki ma jeszcze dopasowane. Oczywiście, do wszystko ma maseczki. dopasowane, ale maseczka już po prostu mistrzostwo świata mody. No i pomaga ludziom. Właśnie teraz patrzymy tam, pomaga i Tak, wskazuje miejsce, łapie cumy, Tak, no, zajmuje się też potem. doradza. Od razu nam powiedział, jak przypłynęliśmy, żeby o tej i tej godzinie, tam chyba 8:30, być na jachcie, bo będzie prom i będzie duża fala. Welcome to our wonderful island Syros, Greece. Best islands, best vacations. Please, Polish people, always welcome. Więc my stoimy w miejscu, tak zwanym miejscu A7. W porcie dla jachtów jest przeznaczony taki 260-metrowy odcinek kei i on ma oznaczenie A6, A7 i A8 według władz portu. Głębokość tutaj jest 4,5 metra, więc całkiem nieźle. Na kei jest i prąd, i woda. Oraz, jak już wspomnieliśmy, kawa, a dla wymagających ciasteczko. A za noc, za jacht 13,5 metra z poborem prądu zapłaciliśmy 9,86. Za sam jacht 6,68 z VAT-em, a za prąd 3 euro plus VAT, czyli 3,18. No i płacisz bezpośrednio panu Thanasisowi, albo możesz też zapłacić w biurze. No oczywiście wygodniej jest płacić panu Thanasisowi. Dostaniesz od niego formularz do wypełnienia. To jest taki zwykła kartka papieru, gdzie podasz w nim podstawowe dane, nazwę jachtu, długość jachtu i tak dalej. Potem pan Thanasis przyjdzie odebrać ten formularz i liczy opłatę, no i przyniesie ci jeszcze raz i wtedy możesz zapłacić. I nie ma w zasadzie pośpiechu, możesz zapłacić to następnym rankiem, następnego rana. No i w porcie, co ważne, są też prysznice i toalety. W porcie zatrzymują się promy i wodoloty. Uwaga! Kiedy przypływają, robi się nieprzyjemna fala. Warto się więc zabezpieczyć, nie zostawiać trapu luzem na przykład. Między jachtami najlepiej zostawić jest więcej miejsca niż zwykle. No a także między rufą a keją. Z tego względu nie należy tu cumować longside'em, przynajmniej w tym miejscu. Zresztą nie ma miejsca. No, a najlepiej być na pokładzie, kiedy przypływają te promy. No, o ile oczywiście to możliwe. Aha, i ważne, gdy są wiatry południowo-wschodnie, to tutaj w porcie buduje się fala, więc trzeba uważać. Na szczęście podłoże tutaj jest muliste, no i kotwica powinna dobrze trzymać. No ale jak zwykle, im więcej łańcucha, tym bezpieczniej. No, wokół wiele się dzieje, wiadomo. Środek miasta. Wokół kei mnóstwo restauracji, barów, sklepów. A ja jadłem gyros tutaj
Jeśli ktoś chce złapać coś na szybko, to polecam. 2,40 za sztukę. Od miejskiej Ikei, gdzie stoimy, do placu Miauli, głównego placu miasta, serca miasta, jest od 100 do 200 metrów. W pobliżu jest supermarket Sklavenitis, a najbliżej Ikei jest mniejszy Kritikos. Sklep Sklavenitis jest naprzeciwko numeru 45. Także wszystko blisko. Wszędzie tu blisko. Z oddali widać wzgórza otulone domami ze świątyniami na szczytach. Jedno wzgórze po lewej to Anosyros, dzielnica katolicka. Na szczycie widzimy katedrę świętego Jerzego. Drugie wzgórze po prawej to dzielnica prawosławna, Vrondado, z kościołem Zmartwychwstania Chrystusa. To jesteśmy w Ermopuli, stolicy całych Cyklat. Nie tylko tam wyspy Syros, całych Cyklat. No i chyba wygląda stosownie, bo jest tutaj bardzo tak elegancko i dostojnie. Zaraz zresztą się przekonamy. Dzielnica skupiona wokół portu jest stosunkowo nowa. Powstała w XIX wieku, kiedy region rozwijał się najintensywniej. Wtedy przy placu Miaoli powstał okazały ratusz, podobno największy w Grecji. Grecja, czy też Wyspy Greckie może, nie wiem. To jest takie miejsce, tutaj intuicja Cię donikąd nie zaprowadzi. Nie ufaj intuicji. Zawsze, kiedy idziesz na czuja, że tam powinno być dobrze, dobry kierunek, okazuje się, że to nie jest dobry kierunek. Tu się zawsze człowiek gubi. Trzeba tego Google'a odpalić i patrzeć metr po metrze. Gdzie iść, bo się zgubisz. No. Don't answer the phone, spending the days on my own, then repeat. W miasteczkach greckich często się gubimy. Podobno budowano je tak celowo ze względów bezpieczeństwa. Chodziło o to, by utrudnić życie najeźdźcom. Barbarzyńcy nie mogli się odnaleźć w plątaninie uliczek. Historia wysp greckich jest dramatyczna. Pełna napaści, zaborów, złupień i zniszczeń. I go, oh, 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 I go, oh, oh. Gdzie idziemy, panie kapitanie? A ja żebym to ja wiedział? Ty prowadzisz, moja droga. A, okej, dobra. To idziemy do kościoła Świętego Mikołaja. Może tam. Zobaczymy, czy to jest tam. Święty Mikołaj jest patronem wyspy, poza tym, że jest także patronem ludzi morza. Katedra Świętego Mikołaja wygląda dostojnie, z szerokimi, wysokimi schodami i pięknym, pełnym kolorów wnętrzem. Co ciekawe, z
znajdują się tutaj relikwie świętego Mikołaja. Ruszyliśmy na szczyt Anosyros, gdzie stoi kościół świętego Jerzego. Stromo pod górę, ze schodkami i zawiłymi uliczkami. Nie jest to najłatwiejsza droga. To najstarsze zabudowania w okolicy. Pierwsze domy powstały tu w XII wieku. Panuje tu zupełnie inna atmosfera niż na dole. Krzywe ściany, kamienne zaułki, otłuczone schodki. Przy zadzierającej nosa Ermopoli Anosyros wydaje się bardziej autentyczny. Powiem szczerze, że nie jest łatwo. A jeszcze troszkę do góry. I'll keep you safe, I'll give you my everything. Ze szczytu roztacza się niezwykły widok. Znajduje się tu kościół katolicki świętego Jerzego. Zdecydowanie warto wejść na Anosyros. Part of me. 'Cause we're in this together now. You and me together now. What's the point of living if we're scared to lose each other? What's the point of living without you? Tell me now. No cóż, w dół jest łatwiej. Nazwa miasta pochodzi od Hermesa, boga handlu. Hermopolis, miasto Hermesa. W XIX wieku miasto należało do głównych portów Grecji. Właśnie wtedy rozwijało się najbardziej i z tego okresu pochodzą piękne budynki ratusza czy teatru. W Hermopoli niedaleko ratusza jest teatr wzorowany na mediolańskiej Laskali. Mogliśmy wejść do środka. I'll be your light, I'll keep you from A w cerkwi Zaśnięcia Matki Bożej można zobaczyć oryginalny obraz El Greca. shine. Even when the sun don't shine. Give me your strength and show me your weakness. 'Cause we're in this together now. You and me together now. Co myślę o Ermopoli? Bardzo eleganckie miejsce. Ale nie wymuskane, nie wypucowane, nie czeka w złotej sukience na przyjazd turysty. Trochę mi się kojarzy z tą babką z Greka Zorby, Madame Hortensią, Madame Hortense. W pewnym wieku, ale ma kwiaty we włosach, czerwoną szminkę, no a puder się troszeczkę obsypuje. Nie ma to. Wcale się nie dziwiłam, że Alex się w niej zakochał. No, spodobała mu się. No, chciał z nią pobyć. No, dobrze mu z nią było. Tak, to takie miejsce. Cześć. Cześć, hej. Hello. To my pływamy. Może nas zasubskrybujesz? To będziemy się widzieć częściej. To nam bardzo pomoże. Dzięki. Dzięki.